Witajcie w kolejnym odcinku Nowol Podcast. Moim dzisiejszym gościem jest znany, szanowany i lubiany Patrycjusz Gaj. Cześć Patryk. Cześć. Jak wiecie, Patrycjusz zajmuje się lakierowaniem custom, bliżej znany społeczności jako Lepian Custom Painting. Patryk, w pierwszym pytaniu chciałbym się dowiedzieć, jak do tego doszło, że zająłeś się wieloma tematami w branży lakierniczej, co cię do tego skłoniło i jak się odnajdujesz w tym lakierniczym świecie? Zaczęło się od tego, że najpierw byłem kolorystą i pracowałem w sklepie przy dobieraniu kolorów, lakierów, sprzedaży materiałów, a jakby motocykle doszły troszkę później, bo to może po kilku latach, z racji tego, że zawsze mnie pasjonowały motocykle i chciałem zawsze jeździć. No i w końcu kupiłem pierwszy motocykl i zacząłem lakierować, choć nigdy nie byłem z wykształcenia lakiernikiem, ani nie lakierowałem nigdy wcześniej, ale jakby od młodych lat się zajmowałem jakimś rysowaniem, jakimś malowaniem obrazów. W szkole podstawowej już zaczynałem takie tematy plastyczne i gdzieś te moje jakby manualne zdolności postanowiłem połączyć z wiedzą lakierniczą i malować motocykle. Głównie skupiłem się tylko na motocyklach i jakichś tam customowych rzeczach. Nie malowałem nigdy samochodów, nie lakierowałem. Jakiś taki temat refiniszu samochodów mnie nigdy nie pasjonował do końca. Choć interesuję się tym bardziej ze strony technicznej, z racji tego, że nadal prowadzę sklep, więc muszę posiadać tą wiedzę. Ale jakby nie praktykuję tego i nigdy w tym kierunku jakoś nie dążyłem do tego, żeby zajmować się samochodami. Choć jakby był jakiś temat bardziej taki customowy samochodów, co jeszcze nie jest tak popularne w Polsce, no to pewnie mógłbym coś w tym kierunku robić, ale skupiam się na motocyklach i to jakby realizuję swoje marzenia i zainteresowania. Mhm. A pamiętasz, jak to się zaczęło? Od czego... Jakiś swój pierwszy projekt, który był ja typowo customowy? Doskonale pamiętam początki i pierwsze moje malowania. To może nie były projekty customowe, ale takie zlecenia od kolegów czy znajomych, coś tam naprawić, poprawić. Jakieś grafiki pierwsze zacząłem fabryczne naprawiać. No i tak to się zaczęło, a później były, też dla kolegów głównie pierwsze motocykle robiłem. Także to były takie początki. No nie ukrywam, że teraz jak oglądam tę pracę, to wiadomo, że to dzisiaj na to patrzymy z innej perspektywy i widać, te początki były jakby słabe jeszcze i to jakby z biegiem lat się rozwijało i jakość się podnosiła, ale tak jak mówię, pierwsze prace dzisiaj na nie spoglądam trochę z przymrużeniem oka, ale to były takie pierwsze początki i mam do nich sentyment, nadal mi się podobają, można tak powiedzieć. Są ważne dla mnie, jak w pewnym stopniu. Uśmiałam się, bo Piotr Parczewski powiedział w tym samym miejscu bardzo podobne zdanie, że właśnie koledzy i coś, co go napędziło do działania, to te pierwsze projekty, które zaczęły mu wychodzić. Czy w Polsce da się wyżyć z tego tematu? Bo sam przed chwilą zaznaczyłeś, że customowe wylakierowania nie są tak popularne jak na przykład w Stanach, wydaje mi się. Tak, ja miałem na myśli bardziej samochody, bo to są dużo większe koszty i miałem na myśli takie samochody mocno customowe, tak jak lowridery jakieś amerykańskie. To jest jeszcze w Polsce temat niszowy, aczkolwiek już się zaczyna dużo w tym temacie dziać. Z roku na rok jest tego coraz więcej. Ale z lakierowania motocykli customowych można spokojnie zarabiać na tym i żyć. To myślę, że to jest dochodowy temat. Mhm. Od dziecka miałeś taki artystyczny zmysł, wiedziałeś, że jak usiądziesz z ołówkiem, to coś fajnego z tego powstanie, czy to raczej się rozwijało w ciągu twojej już tej lakierniczej? Nie. Ja zawsze, będąc nastolatkiem, gdzieś już w szkole podstawowej zaczynałem rysować, malować, a że początki były takie troszeczkę związane też z moją pasją, bo jak to młody chłopak w latach 80. interesowałem się muzyką heavy metalową, a z racji tego, że na rynku nie było ani koszulek, ani naszywek, ani innych rzeczy, robiliśmy to wszystko sami. Więc malowało się to ręcznie.
malowało się jakieś plakaty, jakieś inne rzeczy, bo to nie było tak dostępne jak dzisiaj jest. Także tutaj też łączyłem swoją pasję wtedy, ale też malowałem różne bardziej takie tematy typowo plastyczne, bo uczęszczałem na jakieś kółka w szkole, więc też rozwijałem to głównie ołówek, ale też olejne malowania też były. Powiedziałeś o tych projektach, z których jesteś najmniej dumny i wiadomo, to były te pierwsze projekty. A z jakich projektów jesteś najbardziej zadowolony i uważasz, że to jest kwintesencja twoich zdolności artystycznych? Nie mam jakby takich wybranych prac, ale najbardziej odnajduję się w tych lakierowaniach brokatowych, gdzie jest dużo kędy, dużo brokatu w stylu takim amerykańsko-japońskim. To mi najbardziej odpowiada. Taki styl. A twoje zainteresowanie Japonią, bo wiem, że to też jest twój konik i coś, co cię pociąga. Masz też znajomych w Japonii. Tak. Co w tej kulturze jest dla ciebie najbardziej zajmujące, co cię tam pociąga? Jeśli chodzi o motoryzację i motocykle, no to japońska scena jakby customowa jest bardzo, bardzo ceniona na świecie. Japońscy lakiernicy i ludzie, którzy budują tam motocykle, są bardzo jakby precyzyjni, mają dużo robią rzemiosła ręcznego, także jest to bardzo, bardzo fajne. No, robią to na wysokim poziomie i myślę, że to jest jakby taki wzór dla całego świata do naśladowania. I to mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi typowo o kulturę japońską, no to jest to, no, byłem 2 razy w tym kraju, ale myślę, że to jest dużo za mało, żeby poznać ten kraj tak naprawdę dobrze, ale jest to inny świat, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o kulturę, sposób życia i tak dalej. Ty też jesteś mega precyzyjny i myślę, że trochę z tego wynika to, jak dobrym jesteś kolorystą i właściwie jesteś rozpoznawalny w całej Polsce. Często na grupach lakierniczych pojawiają się pytania o jakieś specjalne kolory. No i wszędzie w pierwszym komentarzu pada odezwij się do Patrycjusza Gaja. Jaka jest tajemnica tego, że w tym zawodzie również jesteś tak dobry? Może bierze się to stąd, że ja zaczynałem bardzo dawno temu, czyli nie było urządzeń typu spektrofotometr, innych pomocy. Robiło się to zupełnie inaczej niż w tej chwili, bo dzisiaj jest wiadomo, elektronika poszła bardzo mocno do przodu, więc jest troszkę łatwiej. Kolorystyka też, ale z kolei kolorystyka jest bardziej skomplikowana niż lata temu. Myślę, że dobry kolorysta powinien potrafić robić kolory nie tylko na podstawie receptur i tego, co mu podpowie spektro, ale musi widzieć te kolory, wiedzieć, co dodać, znać wszystkie pigmenty dokładnie, jak który działa, jak który barwi i nie bać się tego, żeby po prostu robić samemu korekty i to wtedy owocuje tym, że można się tego nauczyć bardzo dobrze i nie poddawać się, nie bazować tylko jakby na tym, co program pokazuje, tylko bardziej po swojemu te receptury tworzyć i korygować. No i można wtedy spokojnie każdy kolor zrobić, oczywiście mając odpowiednie pigmenty i odpowiednią wiedzę. A myślisz, że to jest zawód do wyuczenia, czy raczej trzeba mieć jakiś wrodzony talent do tego, żeby to robić? Że tego nigdy nie wiem. Myślę, że tak wszyscy mówią, że kobiety widzą lepiej kolory, ale myślę, że samo widzenie to nie jest wszystko. Jeszcze wiadomo, trzeba mieć tą wiedzę jakby praktyczną, żeby wiedzieć, co dodać i jak skorygować, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Bo czasami ludzie bardzo dobrze widzą kolory, widzą, że jest coś innego, tak, że coś nie pasuje, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc tutaj trzeba mieć jakby obie te cechy, żeby działać skutecznie, nie? Jak doszło do tego, że otworzyłeś swój własny sklep lakierniczy? Co cię do tego popchnęło? Ja pracuję już w tym zawodzie od 27 lat, ale głównie pracowałem u kogoś, zawsze byłem kolorystą, prowadziłem sklep od A do Z, no ale przyszedł taki moment po prostu, że postanowiłem zrobić coś swojego i tak już chyba sklep mamy od 13 lat już swój, nie? A gdybyś miał wybierać aerograf albo kolorysta,
aerografista albo kolorysta. No i tutaj do końca nie umie się rozstać ani z tym, więc muszę to jakoś łączyć. Łączę to na co dzień, aczkolwiek jest to czasami uciążliwe, bo nie mam czasu czasami na jedną rzecz. Muszę z czegoś rezygnować kosztem drugiej jakby. Czasami mam mniej czasu na malowanie, bo jestem zaabsorbowany pracą w sklepie, prawda? Mhm. Kilka razy oglądałem cię też przy pracy, jednej i drugiej, można powiedzieć. I wydaje mi się, że jesteś bardzo uparty, jeśli chodzi o kolorystykę właśnie. Widziałem czasami dziesiątki próbek właśnie z przysłanej jakiejś blaszki gdzieś z drugiego końca Polski. I wydaje mi się, że zawsze dochodzisz do takiego momentu, kiedy jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś. Ta upartość pomaga, czy przeszkadza w takim życiu aerografisty i kolorysty? Myślę, że jednak pomaga. Znaczy, to nie może wyjść farba, która nie jestem do końca pewny, że ona będzie pasowała, nie mogę jej klientowi wydać, więc czasami trzeba poczekać jeden dzień dłużej, ale muszę dopracować to w taki sposób, żeby można było polakierować w miarę dobrze, żeby kolor wyszedł tak, jak ma wyjść. Wiadomo, że to jeszcze dochodzą do tego inne czynniki, ale z mojej strony musi być lakier zrobiony, kolor zrobiony tak, żeby lakiernik mógł sobie to przy odpowiedniej aplikacji oczywiście położyć tak, żeby kolor pasował. Głównie te kolory, które robimy od klientów, którzy wysyłają z całej Polski, to są w 80% kolory motocyklowe, aczkolwiek też zdarzają się do samochodów jakieś trudniejsze tematy, ale głównie zajmujemy się motocyklowymi z racji tego, że pomimo tego, że mamy w kraju wielu kolorystów naprawdę bardzo dobrych, ale czasami po prostu są tak trudne kolory motocyklowe, czy w skład których wchodzą pigmenty, których tacy koloryści nie mają, bo w systemach lakierniczych samochodowych one nie występują. Więc kolorysta nawet jakby miał bardzo dużą wiedzę, bardzo duże chęci, to nie zrobi tego po prostu, bo nie ma odpowiednich składników. I takie kolory się pojawiają najczęściej, gdzie koloryści w jakichś innych sklepach próbują coś zrobić, ale w końcu stwierdzają, że nie można tego zrobić z tych pigmentów, więc kolor trafia do nas. Mhm. Pamiętasz swoje początki z Nowolem, bo dzisiaj można powiedzieć, że jesteś przyjacielem firmy, wielu tutaj nawet na miejscu w komornikach traktujecie jak dobrego znajomego, wchodzisz do firmy i na recepcji jesteś przywitany jak pracownik. To mnie bardzo miło zaskoczyło, że wszedłem tutaj przedwczoraj i pani od drzwi powiedziała, my tu na pana czekamy od wczoraj. Także bardzo miłe zaskoczenie. Cenię to bardzo w firmie Nowol, że tutaj właśnie panuje taka atmosfera niemalże rodzinna, wszyscy się znają, od prezesa po kierownika, dyrektora, wszyscy wspólnie tutaj piją kawę, rozmawiają. To jest bardzo fajne. Przyjeżdżam tu od lat na szkolenia z klientami swoimi, tak, w innych również sprawach, tak jak dzisiaj. Robimy różne wspólne projekty, ale tak, tutaj współpracujemy już blisko 15 lat chyba, albo może nawet więcej. Pamiętasz, od czego to się zaczęło? Zaczęło się od jakby wprowadzenia do sprzedaży u mnie w sklepie materiałów. Później doszedł system mieszalniczy, i takie jakieś pierwsze przyjazdy, pierwsze szkolenia, pierwsze odwiedziny jakby z waszej strony u mnie, techników. I tak to się ta współpraca rozwijała przez lata. Aż doszliśmy do parę lat temu do projektu Nowol Art Care, gdzie tu wspólnie działamy nie tylko jakby w sprzedaży materiałów i lakierów, ale działamy bardziej artystycznie i Nowol wspiera nas, a my też robimy tutaj wspólne jakby, tak jak dzisiaj, wczoraj, wymalowania customowe. Także pokazujemy, że Nowol to nie tylko materiały do refiniszu samochodowego, ale również można tutaj na polu customowym i tak dalej. Oczywiście jeszcze dochodzą auta klasyczne, także jest szerokie spektrum działania. Mhm. A co myślisz o właśnie tej inicjatywie, o której wspomniałeś, czyli Nowol Art Care? My, szczerze powiem, mieliśmy długą debatę nad tym jakieś 4 lata temu, czy ten projekt ma szansę powodzenia w Polsce i czy ludzie zrozumieją, że to też jest jakiś rodzaj sztuki, to co wy robicie. Ja dzisiaj mam przekonanie, że w tej ekipie
różnych ludzi z różnych miejsc świata. W Nowo Art Care mogłoby być jeszcze kilkanaście osób i też byście się doskonale rozumieli, bo widzę, jak ta grupa żyje, działa i jak żeście się wszyscy razem zżyli. No i pytanie, co właśnie myślisz o takich projektach, które zrzeszają teoretycznie grupę ludzi, którzy zajmują się bardzo specyficznym zawodem? Ja myślę, że właśnie to jest bardzo dobra inicjatywa i no nie ukrywam, że znaliśmy się jakby wcześniej z Piotrem Parszewskim, z Piotrem Gulczyńskim i z Łukaszem, ale jakby tworzenie razem, pomimo tego, że jakby gdzieś może nie konkurujemy, ale robimy te same rzeczy, nie przeszkadza nam to w tym, że możemy razem wspólnie działać właśnie tutaj na tym polu, wymieniamy się doświadczeniami, pomagamy sobie nawzajem, także to bardzo, bardzo dobrze, żeśmy się zgrali jakby ta nasza grupa i myślę, że to będzie jeszcze owocowało jakimiś projektami w przyszłości. Także jeździmy razem na wystawy, na targi, piszemy do siebie prawie codziennie, także też jeśli chodzi o materiały, o techniczne sprawy, pomagamy sobie nawzajem, więc jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Mhm. Wiem, że jesteś ogromnym fanem marki Harley Davidson. Co cię pociąga w tych motocyklach? No zawsze jak gdzieś tam od młodzieńczych lat byłem związany z tą muzyką rockową, a wiadomo, że Harley i heavy metal rock to jest bardzo pokrewny temat i zawsze chciałem mieć taki motocykl, to było moje marzenie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ciężką pracą i determinacją doszedłem do tego, że mam tych motocykli już nawet kilka. No i to nie jest tak, że nie lubię innych motocykli, czy nie podobają mi się inne marki. Owszem, mam kilka innych marek, które lubię, ale jednak lubię jeździć Harley'ami i lakierować je, customować i tak dalej. Choć sam swoich motocykli pomalowałem chyba w życiu jeden, no nie ma czasu po prostu na swoje rzeczy. Szef z butów wchodzi trochę tak. A zechciałbyś coś więcej powiedzieć o tej kolekcji? Co to za motory? Mam jeden motocykl, który taki bardziej, jak to nazywa już sama marka Harley Davidson, czyli Touring, czyli motocykl do podróżowania, czyli wielki motocykl Road Glide. Ale tym motocyklem głównie jeżdżę na wakacje, czy gdzieś dalej z żoną, bo można się spakować, jest to duży, ciężki motocykl, ale mam też Crossbonesa, który jest motocyklem produkowanym chyba przez 3 lata tylko, więc to już jest taki unikat. Więc ten motocykl jest, mało nim jeżdżę, ale jest po prostu, bo jest unikatowy, ma zawieszenie typu Springer. Do tego mam jeszcze starszego Harley'a, tak zwanego Evo. To już też po prostu zostaje u mnie, będzie przerobiony, jak się uda. Oczywiście już tam zacząłem coś robić, ale nie ma za bardzo czasu. W stylu Chicano, czyli będzie dużo brokatu, dużo kendy, felgi chromowane duże. Także taki projekt chcę sobie zrobić dla siebie. No i teraz kupiłem jeszcze takiego starszego Shovelheada, 79 rok, na kopniaka jeszcze. Zawsze chciałem mieć starszego Harley'a. Każdy mówi, jak nie chcesz mieć kłopoty, kup starego Harley'a, więc będę non-stop naprawiał. No i teraz niedawno kupiłem również taki motocykl, który szybko jeździ, dobrze skręca i super hamuje, czyli Viroda. Dla frajdy. Uczę się nim na nowo jeździć, bo to jest całkiem inna bajka niż takie Harley'e, które miałem wcześniej. Motocykl szybki i naprawdę trzeba uważać. Gdybyś miał polecić jedną lokalizację innym motocyklistom, do której powinni się wybrać, może na całym świecie nawet, to co byś polecił? I 2, gdzie chciałbyś pojechać jeszcze na motocyklu? No i moim marzeniem, które odłożyłem niestety z przyczyn może covidowych i innych rzeczy, ale no tak, Stany to jest moje marzenie, przejechać Route 66, może nie całą, ale częściowo. To jest moje marzenie numer 1, mam nadzieję, że zrealizuję. A jeśli chodzi o takie miejsca, które warto odwiedzić w Europie czy w Polsce, no jest ich mnóstwo na pewno. W Europie polecam, w tym roku byłem Alpy, Słowenia, Włochy. Bardzo piękne trasy, tam warto jechać, góry naprawdę bardzo ładne. Mhm. Jakieś przygody po drodze? A tak, no zdarzają się. No.
Miałem taką przygodę 3 lata temu, byliśmy też Monako, Włochy, Francja i tam no taka może typowa przygoda, czyli złapałem gumę, no ale wiadomo, jak to na autostradzie to nie jest prosty temat, więc, ale całe szczęście miałem asystans, więc zostałem scholowany, dostałem hotel za darmo, także, ale i tak była przygoda, bo pan, który mi miał naprawić koło na drugi dzień, powiedział, że jest piątek i jest weekend i absolutnie się nie będzie z tym bawił do poniedziałku. No ale musiałem Włocha przekonać, a wiadomo, że Włosi o godzinie 12 w piątek już mają wszystko w nosie, ale jednak udało się i zrobiliśmy to koło i wróciłem do domu. Gdybyś miał podziękować komuś z tego miejsca, to kto by to był? Jeśli chodzi o zawodowe rzeczy, no jest parę takich osób, na pewno. No myślę, mój pierwszy szef, pewnie też znany w branży, Andrzej Krzeczkowski, który mnie jakby zaprosił do siebie, do pracy i pokazał wszystko, to były lata 90. I tam zaczynałem swoją przygodę z lakierami w ogóle. Tak, myślę, że żeby nie ten zbieg okoliczności, że tam się znalazłem, to dzisiaj nie byłbym w tym miejscu w ogóle, nie? I tak to się potoczyło. I tak powiem, 27 lat i nadal lubię to robić, lubię pracę z kolorami, sprawia mi to nadal przyjemność, więc traktuję swoją pracę jako przyjemność i spędzam w niej naprawdę dużo czasu, bo przychodzę do firmy o 7, wychodzę czasami o 20, więc to jest normalny dzień pracy u mnie. Jak to się stało, że do pana Andrzeja trafiłeś? To był przypadek zupełny, czy nie, jednak... pan Andrzej, czyli mój wujek de facto, Okay. bo jesteśmy rodziną. Nie mieliśmy kontaktu przez tam kilka lat, może nie widzieliśmy się, ale przypadkiem ja pracowałem w sklepie budowlanym, on wszedł, zobaczył mnie, poznał, mówi: słuchaj, ja potrzebuję pracownika, przyjdź. No i przyszedłem. To były lata 90, to były całkiem inne czasy, jeśli chodzi o mieszalnie lakierów, o sklepy lakiernicze, nie było jeszcze tyle materiałów. Mieliśmy 2 mieszalniki, pamiętam, i uczyłem się tego fachu, później zostałem sam, bo pracownik, który pracował, odszedł i zostałem rzucony na głęboką wodę, no musiałem sobie radzić już z lakierami osobiście sam. No i tak się zaczęło. Jakoś złapałem bakcyla i do dziś to mnie kręci po prostu. A z perspektywy właściciela biznesu w Polsce, to co myślisz o posiadaniu własnej firmy w Polsce? No nie jest to łatwy temat. Każdy, kto ma firmę, wie, o czym mówię. Wszystko zależy, czy jest to firma mała, duża. No to ja mam małą firmę, gdzie mam 2 pracowników, ale wiadomo, że jak ktoś ma pracowników kilkunastu, no to już są większe jakby, może nie problemy, ale więcej trzeba zaangażowania, żeby to wszystko ogarnąć. No wiadomo, im większa skala biznesu, tym większe zaangażowanie jest. Chociaż nie mówię, że przy małym biznesie nie trzeba się angażować, bo jak widać, ja też po 14 godzin pracuję i nie uważam tego za coś złego. No niestety, żeby prowadzić swój biznes dobrze, trzeba się angażować i pracować, ale pracuję z przyjemnością, więc to nie męczy mnie to. Praca przez 6 dni w tygodniu to jest dla mnie norma, nie? Mhm. Czasami i 7. Mhm. Jak myślisz, jak będzie się rozwijać branża custom w Polsce i w Europie? Bo są zauważalne pewne trendy, które można wychwycić. Tak. Coraz więcej ludzi interesuje się tym, żeby mieć coś tylko dla siebie. Co o tym myślisz? Tak, myślę, że rozwija się bardzo dynamicznie. No przecież wystarczy spojrzeć jeszcze koniec lat 90. czy początek 2000, gdzie tak prawdę mówiąc lakierowaniem motocykli zajmowały się 2, może 3 osoby w Polsce. Mhm. Dzisiaj tych osób jest dużo więcej. Bardzo zdolnych osób, które czy zaczynają od kursów u Piotra, czy nawet u mnie i tworzą, powiedzmy tam 50% z tych osób coś tworzy później po tych kursach, rozwijają się, mają jakieś zdolności plastyczne, wiadomo, bo bez tego ani rusz, ale naprawdę branża rozwija się z roku na rok i jest z tych osób coraz więcej. Spotykamy się na imprezach, spotykamy się na targach, spotykamy się na Custom Convent, więc widać, że jest bardzo duży rozwój w tym kierunku i to jest fajne, że wszyscy z nas mamy
tej pracy naprawdę dużo, nawet za dużo jest pytających się zleceń niż możemy wykonać. Więc to świadczy o tym, że klienci, rynek, posiadaczy jakby motocykli bardziej ludzi tych, którzy chcą mieć coś indywidualnego, się powiększa z roku na rok. Myślę, że to jest, że to idzie w tym kierunku. No nie ukrywajmy, są ludzie w Polsce, którzy mają pieniądze i mają, powiedzmy, samochody, mają motocykle i chcą mieć coś indywidualnego, tak? No i tacy ludzie trafiają do nas, bo chcą coś przemalować, coś przerobić i tak dalej. To też było chyba trochę widać na Custom Hedge w marcu tego roku, jak jeszcze byliśmy wspólnie po tych wszystkich pandemicznych obostrzeniach. Byliśmy też tam krótko po wybuchu wojny w Ukrainie. Rozmawialiśmy też o tym z Piotrem przez chwilę. Dla mnie, szczerze mówiąc, to było dość podniosłe wydarzenie, bo każdy z was lakierował coś nawiązującego do tego, co się stało, mimo tego, że wcześniej przygotowywaliśmy zupełnie inne projekty pod ten event. Jak to odebrałeś, jak wspominasz tamtą wystawę? No myślę, że to był początek tej wojny, więc emocje były wtedy duże w całym kraju, wiadomo, i te pozytywne i również i negatywne, ale myślę, że bardzo dobrze właśnie ta impreza wypadła. Z inicjatywą wyszedł Łukasz Elbalenko, żeby po prostu skupić się na tym, że zrobimy jakieś prace, które będziemy mogli zlicytować. Licytacja udała się moim zdaniem bardzo dobrze. Nasze prace zostały sprzedane za, myślę, fajne, wysokie sumy. Nawet pewien pan, który wylicytował moją pracę, wchodząc na scenę, powiedział: panowie, macie tutaj kasę, ale licytujcie to jeszcze raz. Więc to był super gest z jego strony. Praca notabene trafiła później na licytację internetową i zakupił ją mój klient, kolega z Ukrainy, też za parę tysięcy złotych, więc praca pojechała na Ukrainę. Także myślę, że to super inicjatywa. No ja mam paru klientów, paru kolegów z Ukrainy, którym maluję motocykle od lat i też jakoś mamy kontakt ze sobą cały czas. Więc to też taki gest w ich stronę. Chcieliśmy pomóc po prostu. No na pewno, tak jak mówisz, ta inicjatywa się udała i myślę, że wiele osób w ogóle pod sceną wtedy było zaskoczonych, w jakie kwoty idziemy. No ja też byłem zaskoczony, bo śledząc jakby emocje i w telewizji i gdzie indziej, no społeczeństwo, nie ukrywajmy, było troszkę podzielone, ale tutaj na scenie i Olaf zrobił dobrą robotę z licytacją, więc super wszystko poszło. Tak, bardzo, bardzo udany event i bardzo dobrze go chyba wszyscy wspominamy. Chciałbym cię jeszcze zapytać, jak czujesz się jako osoba, która w Polsce postrzegana jest jako no taki, można powiedzieć, guru kolorystyczny? No to nie, to jest przesada troszeczkę. Nie, no naprawdę ja znam wielu kolorystów bardzo dobrych, którzy nie są znani, a robią super roboty. Więc tu nie jest tak, że jestem guru, po prostu lubię to robić i z chęcią pomagam ludziom też, którzy dzwonią, piszą, że mają problemy z jakimś kolorem. Czasami kończy się tylko na pomocy jakby technicznej z mojej strony, ale często zdarza się tak, że przyjeżdżają czy wysyłają element do zrobienia i mam takich klientów coraz więcej. No oczywiście mam też swoich klientów, którzy jeżdżą do mnie od lat, jakby moich miejscowych tam lakierników, klientów z Wodzisławia, więc tu też współpracujemy z niektórymi po 20 lat już. Nigdy nie miałeś takiego wrażenia, że zaczyna cię ta ilość chociażby wiadomości z całej Polski przytłaczać? Bo wiem, że wszystkim odpowiadasz, że wszystkim chcesz pomóc, ale czy nie miałeś chwili takiej wątpliwości, że jednak może to nie miało większego sensu, żeby się ładować w tak grubą sprawę? Bardziej to się zaczęło od tego, jak parę lat temu dołączyłem do tych grup lakierniczych czy na fora i wtedy zaczęły się jakby kontakty z całej Polski, bo tak wcześniej tego nie było. No nie ukrywam, że są klienci, którzy piszą o 23 w sobotę, no są też tacy, ale
Staram się odpowiadać w miarę możliwości, no wiadomo, że nie piszemy wieczorami, ale staram się pomagać jak potrafię i myślę, że to no nie chcę tej wiedzy jakby trzymać dla siebie, bo po to jest, żeby ludziom też pomóc i czasami ta wiedza się przydaje, że mogę komuś dorobić kolor, który nie pasował tu i tam i jest problem jakiś, czy z motocyklami głównie, prawda? Także czasami mam tych farb w tygodniu 2, czasami jest ich nawet 10, więc no też muszę zostać po godzinach, żeby to wszystko zrobić na tryski i klientom wysłać, prawda? Ale tak jak mówię, dalej mnie ta praca cieszy i myślę, że każde nowe kolory, które wchodzą, wiadomo, że w tych samochodach teraz nowych co roku pojawiają się kolory coraz to ładniejsze, bardziej skomplikowane. W aplikacji, w dorobieniu pojawiają się nowe pigmenty, więc cały czas się ta branża rozwija, a to jest właśnie wtedy powód do tego, żeby powiększać swoje umiejętności i jakby chłonąć tą wiedzę i pożytkować później oczywiście w pracy codziennej. Zbliża się koniec roku i oprócz życzeń, które pewnie za chwilę przekażemy naszym słuchaczom, chciałbym Cię zapytać o takie podsumowanie. Jaki był ten rok? Myślę, że to był dobry rok, pomimo tego, że początek roku był nieciekawy. Nie ukrywamy, kryzys, mamy bardzo duży wzrost kosztów jakby działania i w firmach, i w warsztatach wszędzie, bo wiadomo, energia, wszystko, materiały poszły do góry i w tym roku, i w poprzednim, więc wydawało się, że będzie spadek sprzedaży, jednak nie było tego spadku. Myślę, że branża się rozwija bardzo dobrze w Polsce, jeśli chodzi o refinish samochodowy, motocyklowy również, czy tam custom. I mam nadzieję, że przyszły rok też będzie dobry. Myślę też, że obserwując jakby te lata wstecz, podsumowując cały ten moją pracę w branży, zaobserwowałem, że w końcu ta jakby stagnacja w lakiernictwie, jeśli chodzi o ceny, usług i tak dalej, że to się odblokowało i ceny usług idą do góry, lakiernicy coraz lepiej zarabiają. Myślę, że to idzie w dobrą stronę. Chyba nie było szans, żeby się nie odblokowało, co? Przy tych cenach. No bo to już niektórzy pracowali, powiedzmy, już na same koszty. A myślę, że jest tyle pracy na rynku, że no, warsztaty są wszystkie pełne, praca idzie, a po prostu brakuje ludzi, nie? To jest największy problem w tej branży, że brakuje ludzi do pracy. Ale coraz więcej młodych ludzi zauważyłem, nawet nie tych, co są w szkołach lakierniczych zawodowych czy technikach, coraz więcej ludzi interesuje się tą branżą i chce się tego nauczyć i wchodzi w tą branżę i coraz więcej osób się pojawia młodych, więc to jest dobry sygnał, że coś się zaczyna dziać. Ale myślisz, że to jest takie odrodzenie rzemieślniczych zawodów, które upadły, czy? Zdecydowanie. I to nie tylko w branży lakierniczej, ale w innych branżach również. Myślę, że takie zawody jak lakiernik, blacharz, czy nawet nie związane z motoryzacją będą coraz bardziej doceniane w Polsce. Patryk, kogo pozdrawiamy? Kogo pozdrawiamy? No tu jeszcze chciałem wrócić do Piotra Parczewskiego, bo powiem szczerze, byłem u Piotra w 2012 roku na kursie aerografu. To były jego chyba początki też z prowadzeniem kursów. I teraz patrząc, jakby analizując te 10 lat, co się stało w tym czasie, to tutaj po prostu Piotrek był zawsze dla mnie jakimś wzorem do naśladowania. Nie ukrywam, że moje jakieś pierwsze prace były inspirowane jego pracami. I teraz fakt, że możemy mieć wspólne stoisko, że pracujemy razem, że rozmawiamy sobie prywatnie i zawodowo, to jest dla mnie takie osiągnięcie pewnego celu w życiu. No to jest dla mnie po prostu bardzo wspaniała rzecz. No. Tu chciałem Piotra pozdrowić. No i kolegów z Nowolartker oczywiście też. Pozdrawiamy serdecznie. Patryk, ja dodam jeszcze do tych słów twoich o Piotrze i o tym, kogo szanujesz w branży, to myślę, że wielu ludzi dzisiaj ciebie i Piotra stawia na równi, więc musisz mieć też przekonanie o tym, że no, ogromny szacunek jest również w branży dla twojej osoby. Dla mnie osobiście to był zaszczyt, że mogłem z tobą tutaj
porozmawiać. Bardzo się z tego cieszę i bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś i przyjąłeś to zaproszenie, mimo tego, że dowiedziałeś się niedawno o tym, że będziesz tutaj występował. No tak, nie ukrywam, że przyjechałem w innym celu tutaj, a zostałem zwabiony tutaj do studia. To niestety, tutaj tak bywa. Bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję. Naszym słuchaczom życzymy co najmniej tak udanego roku, jak ten 2022. Miejmy nadzieję, że te wszystkie geopolityczne tematy się zakończą i że ludzie na całym świecie przestaną ginąć w bezsensownych działaniach wojennych. Naszym sąsiadom też życzymy spokoju w 2023 roku. Wszystkim życzymy zdrowia. Patryk, ja Ci jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.